Witam serdecznie po raz kolejny ze studia festiwalowego. Tym razem zaprosiłem pana Krzysztofa Kołodyńskiego z firmy Moveno, Tak jest. który dokładnie w tej chwili szedł ze sceny, także widać jeszcze to emocje. zaangażowanie, ale udało mi się go tutaj posadzić na tym krześle. I Krzysztof, czy mógłbyś nam powiedzieć chwilę o sobie, też o firmie, co robicie i później kontynuować wątek, który miałeś na prezentacji? Dobrze. Grzegorz, dziękuję za zaproszenie. Jest mi bardzo miło. Szanowni Państwo, jak widać, jeszcze emocje nie opadły, ale temat był bardzo ważny, czyli zakupy mobilności. To jest temat, który jest bardzo topowy na dzień dzisiejszy, ponieważ nasza firma jako Moveno dostarczamy mobilność w zupełnie nowy, innowacyjny sposób w postaci aplikacji, czyli generalnie dzięki naszym rozwiązaniu możecie Państwo skorzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności typu parkowanie, autostrady, ładowanie samochodów elektrycznych, bo to jest ewidentnie przyszłość naszego rynku. I my wszystko w tej aplikacji skupiamy do jednego i z Państwem się rozliczamy jedną fakturą zbiorczą. To jest niezwykle ważne, ponieważ oczywiście wszyscy mówimy o tych oszczędnościach zarówno wolumenowych, złotówkowych, ale też pamiętajmy, że jeżeli dział księgowości dostanie jedną fakturę, a nie na przykład 1000, to też jest wymiar To jest to, co oszczędności. ja podkreślam, wymiar oszczędności procesowych. Przetworzenie setek faktur to jest koszt, to są FTE, to jest wyliczalne, to się da business case na tym zbudować, tak? Tak jest. My na tym budujemy już od 5 lat. Wywodzimy się z profesjonalnych myli ręcznych, ale podczas rozmów z naszymi klientami, a mamy na dzień dzisiejszy już ponad 200 dużych korporacji, także wynik jest naprawdę świetny. Oczywiście pozyskujemy kolejnych klientów i to dzięki nim dostrzegliśmy tą potrzebę rozwoju tej aplikacji jeszcze bardziej, jeszcze szerzej. W związku z tym już mamy 5 funkcjonalności, które nasza aplikacja obsługuje. Nie To zatrzymujemy zdradź się na tym. szczegóły, jakie jeszcze będą w najbliższym czasie. Bardzo mocno tak, o tym było też na prezentacji. Może powiedzmy o tych 5, a Dobra. później porozmawiajmy o tym, co w planach. Dobrze, to najpierw o tym, co mamy. Szanowni Państwo, mamy oczywiście mycie ręczne, czyli to, z czego się wywodzimy. Naszą aplikacją możecie zapłacić za mycie ręczne, które jest ekologiczne, a wszyscy wiemy, że na scenie ESG było dosyć dużo o tym dzisiaj mówione. Każdy szuka oszczędności środowiskowych. Ta ochrona środowiska naprawdę nabiera bardzo ważnej tutaj wartości. W związku z tym zamiana mycia ręcznego z mycia automatycznego na tych szeroko rozumianych szczotkach. Nie wiem, czy Grzegorz wiesz, to jest oszczędność aż 170 litrów wody przy umyciu jednego samochodu. Niesamowite. Tak, w związku z tym z naszymi klientami wygenerowaliśmy przez te 5 lat oszczędności dla środowiska ponad 63 miliony litrów czystej wody. Czyli zlikwidowany ślad węglowy. Tak, to jest niezwykle ważne, dokładnie. Wy już jesteście gotowi, żeby dostarczać jesteśmy gotowi. swoje usługi w wymiarze ESG, odpowiedzialności i tak dalej. Tak jest. I oczywiście przyglądamy się temu, co się dzieje dookoła, rozmawiamy z naszymi klientami. Kolejna funkcjonalność to ładowarki samochodów elektrycznych. Na dzień dzisiejszy już ich mamy 1200 w jednej aplikacji, ponieważ na rynku istnieje taki trend, że co aplikacja to oddzielna karta płatnicza, czyli oddzielna karta RFID. No i dojdziemy pewnie do takiej sytuacji, gdzie jeden użytkownik będzie miał 5 kart i podjedzie do ładowarki, nie będzie wiedział, którą zapłacić. Mnie się już te karty w portfelu nie mieszczą do innych usług też, a No to właśnie, dopiero widzisz. w tym wymiarze. A i to mamy właśnie, to jest nasza strategia, czyli żeby w jednej aplikacji dołączyć jak najwięcej funkcjonalności. Mówiliśmy już o myciu, mówiliśmy o ładowarkach. Do tego dochodzi raportowanie uszkodzeń, co jest niezwykle ważne. O tym też była mowa na prezentacji, którą przed chwilą skończyłem, że koszt ubezpieczenia floty całej samochodów już dochodzi do 10% wszystkich wydatków związanych z flotą. To są bardzo duże tysiące albo nawet może i miliony złotych w zależności od wielkości floty. W związku z tym nasze raporty, multi-check, czyli to raportowanie, jakie samochód ma uszkodzenia, Okay. pokazuje na realnych case study u klientów, jakie procentowe i wolumenowe wartości jesteśmy w stanie wypracować. To już była trzecia. Kolejna rzecz, czyli opłaty autostradowe. Naszą Oj, aplikacją... to po prostu... Jechałem ostatnio w kierunku naszej zachodniej granicy. W życiu nie wiedziałem, jak opłacić autostradę. Który system, gdzie, od kiedy działa, bramki. No, bramki są proste, gorzej jak ich nie ma. Dokładnie tak. Na razie te autostrady, przynajmniej Konin-Stryków jest jeszcze darmowa autostrada, zobaczymy jak będzie dalej. Natomiast kolejne udogodnienie to jest to, że autostrady Kraków-Katowice czy Toruń-Gdańsk już podjeżdżasz pod bramkę automatyczną, czyli nie musisz się nawet wyjmować ręki, żeby zapłacić kartą, tylko samochód, bramka szczytuje numery stacyjne, przejeżdżasz dalej.
Rewelacja, powiem szczerze, z punktu widzenia Widzisz. takiego pojedynczego użytkownika, a co dopiero zarządzania flotą, czy na przykład zespołem sprzedażowym, który porusza się i tam w zasadzie każda minuta jest bardzo istotna. Tak jest. Pamiętajmy cały czas, że za wszystkie funkcjonalności rozliczamy się jedną fakturą. I teraz wyobraźmy sobie, szanowni państwo, ile tych faktur generalnie może wpłynąć do firmy w ciągu miesiąca, jeżeli mamy flotę na przykład 500 samochodów. To są kosmiczne ilości, w związku z tym też staramy się wesprzeć naszych klientów. Ale rozumiem, oprócz tej faktury jest jeszcze raport zużycia, tak jak to sobie wyobrażał. Tak, i widzisz, poszliśmy o krok dalej, ponieważ raport dostarczamy klientom po pierwsze w wersji elektronicznej, Rewelacja. a po drugie dostarczamy w rozszerzeniu takim, żeby pasował klientowi do programu, który zarządza flotą. W związku z tym Fleet Manager w danej firmie w bardzo łatwy sposób implementuje sobie dane od nas, z naszego systemu, do swojego systemu zarządzania flotą. To znacząco ułatwia pracę fleet managerów. Znam paru Zdecydowanie. osobiście i rozliczanie, przypisywanie kosztów do samochodów, do Tak jest. użytkownika, to jest naprawdę, to tak jak wysyłanie podczas orderów mailem w ilościach tysięcy, tak? Taki przykład już od tej strony zakupowej. Tak. No i jak to mówią, last but not least, czyli parkowanie. Jak często pracownicy danej firmy mogą mieć problem, żeby zapłacić za parkowanie, za parkometr samochodu służbowego, jak idą na spotkanie biznesowe. To jest piąta na dzień dzisiejszy nasza funkcjonalność, czyli parkowanie w zasadzie we wszystkich dużych miastach w Polsce. Możesz też jedną aplikacją naszą uruchomić to parkowanie. W związku z tym to mamy już. Pytałeś o to, co mamy już. Tak. To jest właśnie te 5 tych kółeczek, które były u nas na prezentacji, bardzo ważnych. Oczywiście na tym się nie zatrzymujemy. My te same funkcjonalności mamy rozwinięte już w Czechach, czyli po pierwsze ekspansja nie tylko w Polsce, ale też na inne kraje, bo inne kraje też potrzebują takich rozwiązań. Ale też kolejne funkcjonalności myślimy, poruszany też temat na mojej prezentacji, który się szeroko nazywa cash allowance, czyli firmy dążą do tego, żeby ograniczyć ilość samochodów w firmie ze względu na emisję CO2, ze względu na coraz wyższe koszty zakupu czy leasingowania samochodów. W związku z tym mamy już takie przypadki na naszym rynku, gdzie klienci proponują ryczałt pracownikowi. Czyli możesz mi oddać samochód służbowy, ale na przykład dostaniesz za to odpowiednią kwotę jako wpływ na konto. To rozwiązanie ma oczywiście swoje plusy i minusy, no i takim znaczącym minusem jest to, że jest to opodatkowane i ozusowane. W związku z tym z tej przysłowiowej kwoty pracownik dostaje tylko jakąś skromną część. My pracujemy teraz wspólnie bardzo silnie nad tym, żeby znaleźć rozwiązanie na to, żeby wykorzystać tą całą kwotę dla pracownika, a jemu zapewnić mobilność. I tu nie Okej. mówimy w zasadzie tylko o samochodzie, ale o szeroko rozumianej mobilności. Stąd też za chwilę Hulajnogę też będę mógł wypożyczyć? pracujemy nad tym. Widzimy, że generalnie jest to też bardzo mocno rozwijane. Są firmy CFM typu Arval, które rozwijają na przykład rowery elektryczne, czy też normalne. To też jest kierunek, w którym być może powinniśmy pójść. W Europie Zachodniej takie narzędzia do mobilności już istnieją. Mają użytkownicy jedną kartę, którą mogą zapłacić za taksówkę, tramwaj, pociąg. U nas cały czas jest dyskusja pod kątem fiskalnym, czy rzeczywiście ten pracownik jechał służbowo, wydając te pieniążki. W związku z tym tutaj jeszcze się temu przyglądamy. No i oczywiście główny trigger mobilności, czyli koszty paliwa. Już jesteśmy na etapie rozmów z koncernami paliwowymi, czy do naszej aplikacji nie warto włożyć na przykład płatności za paliwo. W związku z tym podjeżdżałbyś na stację benzynową, tankowałbyś samochód bez konieczności wizyty w kasie, byś był w stanie zapłacić za paliwo. Takie rozwiązania już są na rynku u niektórych operatorów. Natomiast u nas jest o tyle plus, że wtedy użytkownik będzie miał jedną aplikację od wszystkiego, a z daną organizacją rozliczamy się cały czas jedną fakturą plus ten załącznik, o którym wspomniałeś. Powiem szczerze, genialne rozwiązanie. Sam z punktu widzenia użytkownika, też i służbowego, a czy ta oferta też jest skierowana do takiego klienta niebiznesowego? Tak, mamy przygotowaną ofertę B2C dla klienta detalicznego. Klienci, którzy mają do 10 samochodów w swojej firmie, mogą u nas skorzystać z oferty klienta detalicznego. Okej. Mamy to wszystko, także zapraszamy do wizyty na naszej stronie, tam są wszystkie szczegóły. Dziękuję Ci ślicznie za rozmowę. Dziękuję. Szanowni Państwo, to nowoczesny wymiar mobilności, tak? Ja chwilę miałem zastanowienia, cóż to ta mobilność znaczy. Zostało to przez Krzysztofa dokładnie nam przedstawione. Także wydaje mi się, że same korzyści, my też w zakupach dużo mówimy o tych kosztach operacyjnych i ta jedna faktura. To jest potęga przy dużej flocie, przy dużym zakresie usług, rozliczanie elektroniczne, załącznik z wszystkimi detalami, dostosowany do tego, co jest po drugiej stronie, do systemu rozliczeniowego. Tak. Dziękuję Ci ślicznie za rozmowę. Dziękuję, Grzegorz.